Poprzednim odcinkiem razem z Juanem montowaliśmy nietypowe 3-skrzydłowe drewniane drzwi do łazienki. Akcja się udała, ale dalsze wykończenie pokażemy w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie i obserwujcie kanał. Madryt. Madryt to miasto kontrastów, historii i energii, której nie da się podrobić. Zwiedzając Pałac Królewski trudno nie zrobić wrażenia. To największy pałac królewski w Europie pod względem liczby pomieszczeń. Ma ich ponad 3000, a każde opowiada fragment historii hiszpańskiej monarchii. Bogato zdobione sale, zbrojownia, królewskie apartamenty i detale, które pokazują potęgę dawnej Hiszpanii. W grudniu, szczególnie 6 i 8 dnia miesiąca, praktycznie cała Hiszpania zjeżdża się właśnie do Madrytu, żeby celebrować święta narodowe i zobaczyć miasto rozświetlone świątecznymi iluminacjami. Madryt to także jedzenie, bo nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował lokalnych smaków, no bo w końcu żarcie to życie. Dzień dobry! Tym razem witam Was z mojej kuchni. Moją kuchnię kojarzycie, bo już została częściowo zrobiona. Mówię częściowo, dlatego że jeszcze nie jest w takim stanie, jakim chciałbym, żeby była. Mianowicie będę robił w tym odcinku mały makeover, chciałem powiedzieć po angielsku, mały makeover mojej kuchni. Dlatego, że mam wszystko już przetestowane, to co chciałem przetestować, a mianowicie chodzi o farbę. Inspiracją do zmiany będzie kolorystyka tych krzeseł, czyli brąz i biel. Chcę w tym odcinku, oczywiście jak mi się uda, przemalować wszystkie szafki, czyli ten beż zniknie. I nie zrobiłem tego na samym początku, bo się trochę wahałem z tym kolorem, ale jak postawiłem te krzesła, które są białe jak widzicie i są z brązowymi siedziskami, to stwierdziłem, że całkiem ładnie to może wyglądać, a ten beż w tym momencie do niczego nie pasuje, przynajmniej według mnie. Dlatego też przemaluję wszystko na biało. Zrobiłem test farby, bo tą samą farbą, którą malowałem hokery, będę malował fronty szafek. Będę chciał też naprawić kilka rzeczy, które wymagają naprawienia tutaj w kuchni, ponieważ kuchnia jest mocno użytkowana, nie tylko przeze mnie, ale też była przez poprzednich właścicieli, co niestety widać na frontach szafek. One oczywiście zostaną odświeżone, to raz, ale dwa, trzeba je odpowiednio wypoziomować, wyrównać. No i tam w rogu za warzywami i za oliwą brakuje płytki, bo mi odpadła po prostu. Trzymała się dosyć słabo. Będę chciał uzupełnić tą płytkę. Tamta lampa w rogu, co jest, to tam, jej nie widzieliście, jak ją instalowałem, ale tutaj sobie też podjąłem taką próbę zawieszenia tej lampy i stwierdzam, że ona tam kompletnie nie pasuje. 3 wiszące lampy tutaj, tam jeszcze jedna wisząca i chciałem zrobić po drugiej stronie identyczne oświetlenie. Nie pasuje, więc zamienię je na jakieś inne, jeszcze nie wiem na jakie, ale traktujcie tą lampę, która tam wisi, jako lampę tymczasową, nie przywiązujcie się wcale do niej. No i oczywiście jeszcze w planach mam te półki drewniane, natomiast nie wiem, czy mi się uda je zdobyć i czy uda mi się je zainstalować. W
pierwszej kolejności chcę zrobić wyspę. Przede wszystkim brak gałek niektórych, no i zobaczcie to nierówne wypoziomowanie w szafkach. Na dole bardzo podobna sytuacja, przez to źle szafki się domykają. To jest wyspa i w wyspie brakuje gałek, przez co ciężko się te drzwi otwierają. Tu są drzwi normalnie, zobaczcie. I bardzo chciałbym częściej używać tych szafek, bo są głębokie, a niestety nie ma takiej możliwości. Znaczy, używam ich owszem, ale otwieranie ich sprawia mi problem. Więc muszę zainstalować dwie gałki, tu i tu dwie gałki, żeby móc z nich korzystać na co dzień. Ok. Pierwsze co musimy zrobić przed malowaniem takich frontów, to oczywiście je odtłuścić. Ja kupiłem w Leroy taki środek do odtłuszczania, to jest benzyna chyba. Potem ją zabezpieczę, zabiorę się za malowanie. Chciałbym dzisiaj skończyć tą wyspę, pomalować ją 2 razy, a za chwilę pokażę Wam, jakiej farby używam. Także do dzieła. Is a waterfall of windmills and rockets and empty baskets. In my heart is a waterfall, bleeding pine trees and lit up windows and poison arrows. In my heart is a waterfall of silver linings and dirty laundry and bedtime rain. In my Tak sobie teraz myślę, że fronty ja po prostu zdejmę i będę malował takie fronty. Nie trzeba ich odkręcać. One mają tutaj taki przycisk, który pozwala na to, że one po prostu ładnie schodzą, a potem bez problemu wkładasz je na miejsce. Także bardzo łatwy demontaż. Nie wiem, czy Wy o tym wiedzieliście. Ja dowiedziałem się całkiem niedawno, więc tu jest przycisk, który pozwala je zdjąć swobodnie. No dobrze, więc odtłuszczone wszystko. Teraz zabezpieczę taśmą. No i biorę się za malowanie. Wszystko zabezpieczone. Farby, której będę używał, jest farbą dedykowaną do mebli. To jest taka farba. Jest koloru białego. Ona już była używana do krzeseł, tak jak Wam wspominałem na początku chyba. Jeśli nie wspominałem, to teraz wspomnę, że używałem jej do krzeseł. Zrobiłem to trochę celowo, żeby zobaczyć, jak się będą sprawdzać. Było mnóstwo gości, jak się będzie sprawdzać. Było w międzyczasie mnóstwo gości, którzy korzystali z tych hokerów i dały sobie świetnie radę. W sensie nic się z nimi nie dzieje, łatwo się z niej zmywa brud. Ona naprawdę wchodzi w meble i ta powierzchnia wygląda, jakby była malowana fabrycznie. Także nie gadam już, tylko biorę się za malowanie. I cały czas mam nadzieję, że to dobry ruch.
Hola, dzień dobry. Kolejny dzień mamy tutaj. Oczywiście bałagan tworzy się niesamowicie, w zastraszającym tempie, no ale jestem już do tego przyzwyczajony, że po każdym bałaganie da się to wszystko posprzątać i wygląda super. Mamy tu fronty szafek od wyspy i pokażę Wam teraz, jakie gałki wybrałem do tych szafek. Ci, którzy mnie oglądają już jakiś czas, to mogą się domyśleć, jakie mogą być te gałeczki. Postawiłem na klasykę, czyli gałki okrągłe, drewniane, w ciemnym drewnie, czyli taki sam kolor drewna jak siedziska na hokerach, czyli białe fronty, czyli taka biel jak na hokerach i ciemne gałki, które będą korespondowały z siedziskami przy hokerach. To będzie wyglądało wszystko naprawdę dobrze, przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Te fronty w wyspie niestety nie miały gałek, co Wam mówiłem, i te gałki zamierzam dorobić. Pokażę Wam bliżej te gałki. Takie gałeczki. Także odmierzam sobie, ja już sobie spisałem pomiary dziurek, ma być 7×3 i zamierzam to teraz przewiercać. Proszę, zamknij się, proszę. Nie. ¿Por qué? No dobra, najpierw zainstaluję, a potem będę wyrównywał. Okej. Wlazł. Okej. Proszę, chociaż żeby ta... To jest jakaś porażka. Za wysoko. Dobrze, tak wygląda bok szafki po pomalowaniu dwóch warstw. Jak widać, są jeszcze takie prześwity, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale gdzieniegdzie są prześwity, więc będę malował to jeszcze trzeci raz. No i będę mógł zrywać już tutaj folię zabezpieczającą, no bo reszta wypełnienia tej strony szafki to po prostu fronty, więc jedziemy. No dobrze, to niektóre fronty schną, a ja w międzyczasie rozrobiłem sobie klej do płytek i przykleimy sobie tego oto potworka.
Jest tu niewyobrażalna ilość kleju potrzebna. Tutaj jest normalnie z centymetr kleju. Zasłoniłem ręką, ale no musicie mi w to uwierzyć, że no warstwa jest nieprzeciętnie gruba. No i będę musiał taką samą warstwą przykleić płytkę w to miejsce i no wyrównać ją mniej więcej. Żeby przykleić płytkę, która ma wisieć w powietrzu, bo pod spodem tam za meblami nie ma płytek. Niestety, żeby ją przykleić, musi się na czymś opierać. Wkręcę tam listwę metalową, znaczy profil, pod spodem na linii płytki, żeby jak wkleję płytkę, żeby miała się na czym trzymać. Ewentualnie wyrównam sobie tam jakimiś, nie wiem, krzyżaczkami od dołu tą płytkę, natomiast musi się na czymś zacząć trzymać. Więc pierwsze co zrobię, to zainstaluję. Szyna została zainstalowana, teraz spróbuję przykleić płytkę. Płytka wstawiona na miejsce praktycznie starej płytki. Wszystko się zgadza, odległości. Teraz czekam aż stężeje klej, przyklei się i zrobimy fugowanie. I nie będzie śladu potem, że kiedyś tu płytki nie było. Mam ograniczone miejsce na malowanie frontów. Te, które pomaluję i te, które już wyschną, muszą zostać zainstalowane na swoje miejsce. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Nie. Jednak dolne. No i pięknie, i pasuje, i montujemy górne. I mamy już tą część zrobioną na biało. Paluch już został zrobiony i zamontowane drzwiczki, czego nie widzieliście chyba, bo kamera mi się rozładowała, ale kolor już jest taki. Pokażę Wam różnicę w ogóle w kolorze. Kuchnia była taka, widzicie? Była taka, a jest bielsza. Fajniej wygląda, jest tak naprawdę czysto, fajnie, przyjemnie. Więc cóż, teraz muszę pozostałe szafki porozkręcać, w sensie fronty, i odtłuścić, wymienić rączki, zakryć dziury niepotrzebne, które są w nadmiarze, i poprzykręcać resztę. Dostałem od swojej Wicki takiego oto anioła, który siedzi na półce w kuchni i pije sobie kawę. Tutaj od razu odpowiedź na Wasze pytanie. Kilka osób, a nawet kilkanaście, zadało mi pytanie, czy jest możliwość przesłania mi jakiejś paczki. Nie wiem, skąd to się bierze, że kilka osób wpadło na to. Tak, jest możliwość. Odezwijcie się do mnie na priv. Podam Wam wszelkie informacje potrzebne do wysyłki. Proszę tylko, aby to były na przykład jakieś rzeczy, które mogą mi pomóc w remoncie, w takim sensie, że nie wiem, macie jakiś sprzęt, który Wam zalega, albo na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy z Waszego remontu, które widzicie, że mogą się mi przydać, nie wiem, jakieś, no cokolwiek takiego, wiecie, co Wam gdzieś tam zalega. Niech to nie będą elementy, nie wiem, typu lampy, typu, nie wiem, jakieś elementy dekoracyjne i wyposażeniowe, ponieważ mam tu pewien pomysł, projekt i chcę zachować pewien styl domu. I nie chcę, żeby ktoś poczuł się urażony, jak przyślę mi jakąś rzecz, której później nie wykorzystam i nie daj Boże będzie gdzieś tam zalegała. Bo mam jakiś plan w głowie, który chciałbym realizować, natomiast sprzęty, jakieś takie rzeczy są przydatne zawsze, więc to z chęcią przyjmę.
Zdejmowanie frontów naprawdę jest super proste, więc tak jak mówię, wystarczy kliknąć i on sam schodzi. W przypadku szuflad trzeba się trochę pobawić i trzeba mieć śrubokręt, ale już Wam pokazuję, jak to w prosty sposób zdjąć. To bierzecie śrubokręt gwiazdkowy. Tutaj macie po zdjęciu tej osłonki, bo tu są takie plastikowe osłonki, macie taki mechanizm. Jedna taka śrubka zazwyczaj jest tutaj plastikowa, a druga jest taka ukryta tutaj w kształcie śrubokrętu właśnie takiego gwiazdkowego. Takiego. I wkłada się to tu. On idealnie pasuje. Przekręcacie i wychodzi Wam front. Słuchajcie. I jak chcecie ten front wbić z powrotem, to po prostu go wciskacie i ten haczyk wskakuje na swoje miejsce. I to jest cała filozofia. Także jeżeli macie stare fronty, które Wam się znudziły, polecam Wam farbę do frontów. Polecam Wam farbę do frontów. Ona zmienia całą kuchnię i sprawdza się rewelacyjnie. Można ją myć, naprawdę jest przeznaczona do frontów kuchennych. Jest bardzo dobrej jakości. Tu mam szufladę dla starych ludzi. O, każdy po 30 ma swoją własną szufladę z lekami, tak? I niekoniecznie te leki są jeszcze ważne. Ja też, żyjąc tu 7 miesięcy, mam już taką właśnie oto szufladę dla starych ludzi z lekami. Człowiek czuje się taki obnażony, jak tak widać wszystkie rzeczy, które się trzyma w szafkach. Ja wiem, że pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą: Boże, jaki on ma bałagan w tych szafkach. Tak żyje normalny człowiek, moi drodzy. Ja w tym domu po prostu żyję i wybaczcie, ale mam no, taki trochę bałagan. No i tyle, i co? Fronty odkręcone. Mucha lata, a ja biorę się za odtłuszczanie, ale zanim to zrobię, to odkręcę najpierw gałki. Mucha nadal lata, także dzień dobry, kolejny dzień, ten sam t-shirt, ale ubrany. Wszystkie szafki dostały już gałki, te, które powinny dostać gałki, i będę je wpasowywał już na swoje miejsce, żeby nie było widać tego całego bałaganu, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko to zrobić. Jak widzicie za mną, część szafek już ma swoje nowe gałki i zostały już wstawione na swoje miejsce, ale niestety do 4 szuflad tych mniejszych zabrakło mi gałek, więc muszę je zamówić i dopiero później wstawić. Dzisiaj nie będzie efektu przed i po, dlatego że chcę Wam pokazać kuchnię, jak już będzie wstawione oświetlenie, no i być może te półki, które chcę zrobić, i jeszcze parę rzeczy takich
fajnych w tej kuchni chcę zmienić, w sensie takich dosyć pomysłowych, bo pokażę Wam sposób na załatanie dziur po kołkach w płytkach, które macie. Tyle w tym odcinku. Zapraszam Was za 2 tygodnie, czyli 28 przed samym Sylwestrem. Postaram się wrzucić krótki odcinek z dokończeniem kuchni i potem widzimy się w nowym roku. Myślę, że podam Wam jeszcze datę, kiedy w styczniu zaczynamy, bo chcę sobie trochę przerwki zrobić też od nagrywek. Poza tym wyjeżdżam też do Polski, i przez ten wyjazd nie będę w stanie nagrywać materiału. Z tego miejsca chciałbym Wam życzyć też wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i odwagi przede wszystkim. Jeśli ktoś z Was kiedyś pomyślał o tym, żeby wyprowadzić się za granicę, serdecznie polecam. Także spełniajmy swoje marzenia, bo czasu mamy mało, jesteśmy tu tylko na chwilę. I do zobaczenia 28 grudnia. Sleep in the head.